Jest recording. Jest i live. Czternasta 14:30. No to jedziemy. Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Oskar Grzegorczyk. Jestem partnerem funduszu Inspiration Booster VC z Krakowa. A moim gościem dzisiaj jest mocno zapracowany, więc mający dla nas tylko 30 minut, Wiktor Warchołowski, współzałożyciel, czyli co-founder po angielsku i prezes zarządu, czyli CEO. Mieliśmy tutaj mały problem, jak będziemy językowo rozwiązywać całe to spotkanie, jak będziemy słowa angielskie i różne terminy, którymi się posługujemy na co dzień, tłumaczyć na polski, ale myślę, że sobie poradzimy. Nie będziemy ukrywać, że niektórych po prostu nie ma albo są dość dziwnie brzmiące po polsku. Wiktor jest, jak powiedziałem, szefem zespołu Early. No i właśnie dlaczego się dzisiaj spotykamy, Wiktorze? Ano z różnych przyczyn, między innymi dlatego, że Early dobrze przędzie, a Booster chciałby się trochę dowiedzieć więcej o Waszych planach na najbliższe tygodnie czy miesiące i podzielić się też Twoimi, czy usłyszeć Twoje doświadczenia z pracy z globalnymi funduszami VC, bo myślimy sobie, że to nie jest powszechna wiedza i to nie jest powszechne doświadczenie, także bardzo cenne może być to, żeby usłyszeć, jak to wygląda w praktyce. Ale nieprzypadkowo też dzisiaj się widzimy, to znaczy 11 marca. Otóż ta data 11 marca, a dokładnie 10 lat temu równiutkie, 11 marca 2011 roku, miała miejsce dość poważna katastrofa, właściwie największa od czasu Czarnobyla, czyli katastrofa elektrowni atomowej Fukushima nr 1 w Japonii, która była wywołana tsunami, które było wywołane trzęsieniem ziemi. I dokładnie 10 lat temu to się wydarzyło. A ja chciałem zapytać Ciebie, dlaczego to ma jakiś związek z Early i dlaczego Fukushima, trzęsienia ziemi i późniejsze następstwa tego zdarzenia mogą mieć coś wspólnego z Waszą misją. Jasne. Witam wszystkich. Myślę, że na pierwszy rzut oka może wydawać się zupełnie niezwiązane rzeczy, takie jak Fukushima i radioaktywność, jakość powietrza. Natomiast przy okazji tego tragicznego wydarzenia, które wydarzyło się 10 lat temu, pojawił się projekt SafeCast, który dał ludziom możliwość pomiaru tego promieniowania i budował tak naprawdę potężną bazę wiedzy na temat tego, jak to wyglądało na tamtym obszarze. My zaczynając od Early myśleliśmy prawdopodobnie o problemie jakości powietrza. My na początku szukając informacji o jakości powietrza, mogliśmy po prostu znaleźć i Early narodziło się z potrzeby, ponieważ my chcieliśmy dostarczyć ludziom za pomocą dostarczonej sieci urządzeń informacji na temat jakości powietrza. I nie patrzyliśmy na stacje państwowe, na stacje rekreacyjne, ponieważ chcieliśmy poprzez Citizen Science zbudować wiedzę na temat jakości powietrza. Co to znaczy Citizen Science? Tak ogólnie albo tak, żeby zrozumiał laik, bo ten cały ruch Citizen Science jest bardzo ważny, żeby go zrozumieć w kontekście tego, co Wy robicie. Tak, dla mnie jest to demokratyzacja wiedzy. Ja myślę, że to jest odpowiednie stwierdzenie i otwartość tych danych. My od samego początku to, co chcieliśmy zrobić, to dostarczyć informacji do wszystkich, żeby one były jak najbardziej jawne, jak najbardziej dostępne. Na początku, gdy my, jako jeszcze studenci, jako hutniczy, szukaliśmy informacji o jakości powietrza w Krakowie, mieliśmy problem, bo te dane były, ale nie były do końca dostępne, nie były intuicyjne i rozmawiając z naszymi przyjaciółmi, znajomymi, oni nie mieli pojęcia, jaka jest jakość powietrza, ponieważ ciężko było uzyskać te dane. Co ważne,
natomiast tych danych Okej. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Powinno być znacznie lepiej. Powinno teraz działać to właściwe urządzonko. Dobra. Dzięki za pomoc. Tak, więc dla nas było ważne, aby dostarczać te informacje również z terenów nieobjętych tą siecią monitoringu państwowego i było to po prostu ważne. I myślę, że poprzez nasze rozwiązania, ale też ruch, który się stworzył, ludzie są bardziej świadomi jakości powietrza teraz, no i miasta i samorządy podejmują zdecydowanie lepsze decyzje na temat tego, co robią w kontekście zarządzania tym problemem, jaką jest jakość powietrza. No właśnie, bo właściwie to Early można by się zastanawiać, co oferuje, nie? W sensie to, że tworzycie czujniki jakości powietrza, to, że jest mapa i że jest apka, która pozwala mi sprawdzić, czy dzisiaj jest straszne zadymienie, czy jest ok, czy warto wyjść na spacer, pobiegać, czy może lepiej się powstrzymać. No to mniej więcej wszyscy wiemy, ale po co te dane? Dlaczego to jest coś interesującego z perspektywy inwestorów, nie? Z perspektywy startupu jako jednak kogoś, kto szuka finansowania? Znaczy, ja zacznę od tego, że my kiedyś rozmawiając wewnątrz zespołu robiliśmy taką małą sesję, burzę mózgów i zastanawialiśmy się, co jest naszym produktem. I większość osób w zespole powiedziała, że naszym produktem jest informacja. I to brzmi tak trochę śmiesznie, no bo informacja produktem, natomiast myślę, że poprzez rzeczy, które robimy, to na koniec dnia tak naprawdę to, co my oferujemy, to jest ta informacja oraz jakby transformacja, jakby przejście z tej informacji i tu użyję angielskiego słowa actionable insights. My chcemy dostarczać samorządom i biznesom informacje w sposób zrozumiały, a także co mogą zrobić. I przykłady takie jak Kraków, który zakazał palenia węglem i drewnem, przykład Mielca, gdzie okazało się, że jedna firma zanieczyszcza powietrze, sprawiły, że nasi klienci jakby są zachwyceni tym produktem, kochają go, pracujemy z ponad 600 klientami i po prostu my oprócz tego, że mamy misję oraz wizję poprawy jakości powietrza poprzez dostarczanie tej informacji, także rozwijamy jakby biznes i sprzedajemy nasze rozwiązania obecnie w ponad 30 krajach do klientów różnej wielkości, zaczynając od klientów indywidualnych, przez samorządy, aż po duże korporacje, które wykorzystują te dane. Więc myślę, że myśląc o Early, to z jednej strony jest impact, który robimy i to jest w naszym DNA, to jest bardzo ważne, natomiast z drugiej strony my też budujemy po prostu biznes, który się rozwija i mam nadzieję, jestem przekonany, że będzie się rozwijał jeszcze szybciej. Wczoraj użyłeś takiego określenia oprócz actionable insight, to jeszcze environmental intelligence. I rozumiem, że to są hasła, które pojawiają się, czy hasła klucze, może takie otwierające te wrota funduszy globalnych, funduszy inwestycyjnych, które pomagają zrozumieć, jakie korzyści nie? Te rozwiązania Early przynoszą. Zdecydowanie. W tym procesie fundraisingu z mojej perspektywy bardzo ważne było to, aby zrozumieć, że inwestor, który jest po drugiej stronie, on nie zawsze wie tyle, co ja. To znaczy ja mówiąc na przykład o tym, że my mierzymy, że prognozujemy jakość powietrza, dla mnie było jasne, jak to można wykorzystać. Natomiast dla osoby, która pierwszy raz w życiu może spotyka się z tą technologią, nie do końca jest to zawsze jasne, więc ważne jest, żeby jakby mówić tak naprawdę o tym, jak my możemy zmienić tą sytuację, tą jakość powietrza, a nie tylko o tym, co robimy. I to myślę, że jedno z ciekawych spostrzeżeń jakby z tej historii pozyskiwania finansowania jest to, że warto na pewno używać pewnych metafor, ale też pokazywać, jak my chcemy się pozycjonować jako firma. To znaczy my nie chcemy i nigdy nie chcieliśmy być producentem czujników jakości powietrza, bo tak niektórzy mogą odbierać albo niektórzy odbierali Early, natomiast my budujemy platformę do wymiany informacji i do zrozumienia jakości powietrza na całym świecie. Because you want to repair. Czyli chcecie to powietrze pomagać ludziom
naprawiać, polepszać jego jakość, nie? Generalnie jakość życia, jak rozumiem. A powiedz mi, bo jasne, że chcemy pogadać o tym, jak pracujesz z funduszami zagranicznymi. Minęło 11 minut, tam chwilkę mieliśmy problemy techniczne, więc dajmy sobie tam jeszcze 3 powiedzmy na koniec. Ale chciałem też chociaż przez chwilkę o początkach waszych, bo dzisiaj jesteście już w trochę innym miejscu niż wtedy, kiedy się poznawaliśmy, czyli tam ponad 4 lata temu. Robiłem taką małą grafikę z zdjęciami z biura przy Błękitku krakowskim. To stary biurowiec, w którym byliśmy z lat 70. prawdopodobnie. Nie wiem, czy wiesz, właśnie znika z powierzchni ziemi, już go właściwie nie ma. Nasze reprodukcje Banksiego, które tam mieliśmy w różnych miejscach, też niestety zostały już zaorane przez buldożery. Ale powiedz, tak wracając na chwilę do tych początków, co było dla Ciebie takimi jakimiś przełomowymi momentami, które zdecydowały o tym, że Early w ogóle ruszyło i że Early nie umarło w pierwszym roku, co statystycznie nie byłoby czymś dziwnym? Sentymentalnie trochę się zrobiło i też to na pewno pytanie i ta odpowiedź będzie dla mnie trochę taka, ale super. Ja uwielbiam do tego wracać, bo dla nas myślę, że były 2 takie punkty w historii Early na samym początku, w tym pierwszym roku. To znaczy po tym, jak my jakby mieliśmy w głowie pomysł na rozwiązanie, zbudowaliśmy urządzenie, które dokonywało tego pomiaru, pojawił się pierwszy klient i myślę, że to był taki moment, kiedy ktoś powiedział nam super, ja w was zainwestuję jakby swój budżet, to była podkrakowska gmina Zielonki, która dalej jest naszym klientem, natomiast ja zawsze podkreślam, ponieważ to była pierwsza osoba, wójt tej gminy zaufał nam po prostu, natomiast to jest myślę, że jedna bardzo ważna rzecz, że spółka bez tak naprawdę finansowania jeszcze, z pomysłem i prototypem produktu ma już pierwszego klienta. To jest coś super i motywowało nas to do dalszej pracy. Z drugiej strony to jest zaufanie Wojtka Burkota. Po tym jak rozmawialiśmy z dziesiątkami funduszy, które mówiły nam nie, natomiast Wojtek po tym jak pamiętam krakowskiej restauracji Mięta Resto Bar siedzieliśmy na zewnątrz, to był piękny, wiosenny albo letni poranek i po prostu w tej knajpie, w tej restauracji my tak naprawdę policzyliśmy, jak to powinno działać, ile tych urządzeń powinno być, a chwilę później zdecydowaliśmy, że zainstalujemy 100 urządzeń w Krakowie, blisko 100, tych do 100 chyba nigdy finalnie nie dobiliśmy i my zdecydowaliśmy, że co brzmi może nie wiem, czy śmiesznie, ale był to, myślę, odważny ruch. My zdecydowaliśmy, że te pieniądze zainwestowane przez Wojtka, my tak naprawdę wyprodukujemy te urządzenia i rozdamy je ludziom w Krakowie. Może większość inwestorów powiedziałoby, dajcie spokój, musicie zbudować sprzedaż, marketing, nie wiem, 1000 innych rzeczy. Natomiast Wojtek wtedy powiedział, tak, zróbcie to, bo to będzie świetne. I chwilę później te urządzenia pojawiły się w Krakowie i za chwilę pojawiły się dziesiątki, a potem setki klientów, które pytały o to rozwiązanie, bo zobaczyły, jak produkt jest świetny. I myślę, że ta decyzja była jedną z lepszych, więc myślę, że te 2, może 3, czyli to wykorzystanie też środków z tej inwestycji były elementami, które sprawiły, że Early zaczęło się rozwijać i że przez pierwsze lata my tak naprawdę nie szukaliśmy zewnętrznego finansowania, bo rozwijaliśmy się wykorzystując te środki i to, że mieliśmy płacących klientów tak naprawdę jeszcze przed zarejestrowaniem spółki. Super. Dla jasności to Wojtek na początku funkcjonował jako anioł biznesu, tak. kiedy was Wy też nie mieliście funduszu jeszcze wtedy. My właśnie byliśmy w procesie powstawania pierwszego funduszu Inspiration Booster i dopiero zaczynaliśmy fundraising, także nie mieliśmy też kasy, żeby włożyć jako fundusz. Tak, ale myślę, że to jest właśnie niesamowite, że my nie mieliśmy spółki, wy nie mieliście funduszy, natomiast tak naprawdę Wojtek oraz wy pomagaliście nam, a my robiliśmy to i nie było dla nas przeszkodą, że tej spółki nie było, bo my przez chwilę działaliśmy jako część działalności gospodarczej Wojtka
ale myślę, że to są rzeczy drugorzędne. Tak? Najważniejsze to, że zaufaliście i przez początkowy jakby okres byliśmy akcelerowani przez Was, pomagaliście nam i też wczoraj wspominaliśmy zresztą to, jak razem ćwiczyliśmy prezentację przed majorem Londynu, która miała się odbyć. No i kilka lat później jakby to nie jest dla mnie ani straszne, ani myślę nie jest dużym wyzwaniem. Jest to częścią codziennego dnia, tak? I rozmowy. A wtedy jak było, pamiętasz? Ojej, strasznie było. Strasznie było, bo dla mnie to było pierwsze wystąpienie publiczne, jeszcze na dodatek w języku angielskim. Więc ja byłem przerażony absolutnie. Szczęście w nieszczęściu, nie wiem. Natomiast Sadiq Khan do Warszawy nie przyleciał z uwagi na jakieś kolizje. Natomiast było to bardzo stresujące, ale myślę, że przez te parę lat, tak jak mówię, no teraz jest to już jakby codzienność, tak? Codzienność, bo jesteś teraz w trakcie drugiej już takiej rundy, budowania rundy inwestycyjnej dla Early, w której brali udział w poprzedniej i zaraz będą brać udział międzynarodowi inwestorzy, nie? Międzynarodowe fundusze VC. Ja zadałem takie pytanie na Facebooku i obiecałem, czy na LinkedIn i obiecałem, że Ciebie zapytam, ile w końcu tych spotkań było w tym roku. Mamy 71 dzień roku, a tych spotkań było ile? 35, 88 czy na przykład 140? Ja myślę, że ponad 140. To 140 to było pewnie aktualne na tam 60 któryś dzień roku. Natomiast ten rok tak zaczęliśmy jakby z dużą dawką energii, ale też ze sporymi wyzwaniami i w tym momencie finalizujemy tak naprawdę rundę inwestycyjną, którą pewnie będziemy mogli się trochę pochwalić za parę tygodni. Natomiast był to no, wyczerpujący na pewno maraton i o tym też myślę, że fajnie wspomnieć i rozmowy z topowymi funduszami na świecie niestety wymagają sporo wysiłku. To nie jest tylko wysiłek psychiczny, ale też fizyczny, bo siadając rano i też współpracując z funduszami w różnych strefach czasowych, tak naprawdę ten 12 godzin i to jest cały czas sprzedaż spółki, bo można sprowadzić tak naprawdę pozyskiwanie jakby finansowania do sprzedaży, no bo na koniec dnia sprzedajemy część spółki po to, aby ją jeszcze szybciej rozwijać i tak naprawdę czasem 10-12 godzin pełnego jakby skupienia i rozmów z funduszami i ciekawe doświadczenie. Jak to nazywasz? Full body experience? Tak, ja myślę, że przez to, że my żyjemy wszyscy w tym Zoomlandzie i te spotkania nie są jakby face to face, jakby spotykamy się online, z jednej strony jest to prostsze, ponieważ możemy bardzo szybko i prosto spotkać się z funduszem w drugiej części świata bez organizacji lotów i tak dalej. Z drugiej strony natomiast brakuje trochę tego, brakuje trochę jakby spotkania, nie wszystko da się przekazać i myślę, że to akurat jest na minus, więc jakoś wszyscy staramy się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości. Natomiast tak, ten proces był w 100% zdalny i ja pamiętam, jak rok temu na początku pandemii wiele osób mówiło, że to był duży sukces, że udało się od A do Z zrobić wszystko zdalnie. Myślę, że teraz to jest jakby naturalne i każdy przywykł do tego, że tak jest. Trochę konkretów. Ta pierwsza wasza runda taka międzynarodowa, to był zeszły rok. Tak. Ile tam było takich rozmów, takich spotkań i ilu ostatecznie inwestorów mieliście w ludzie? Dobre pytanie. Na naszej liście myślę, że jak przygotowywaliśmy się do poprzedniej rundy, było 250 funduszy, z którymi albo rozmawialiśmy, albo mieliśmy jakiś kontakt, na zasadzie wysłaliśmy prezentację, powiedzieli nam, że nie. I ja też mówię, zawsze opisuję ten proces, że to jest big numbers game i dochodzimy do takiego momentu, że rozmawiamy z funduszem numer 100 i fundusz numer 100 mówi nam nie, ponieważ różne względy, natomiast fundusz numer 101 powie nam tak i finalnie w tej rundzie, którą pozycjonowaliśmy jako pre-seed, jakby Giant Ventures, czyli brytyjski fundusz, jakby zainwestował jako lider tej rundy, a także grupa aniołów biznesu, włączając Family Office Richarda Bransona czy Ronalda Cohena, czyli legendy takiego impact investmentu na świecie. No i jak się do takich ludzi dociera? Przecież to nie jest jakaś bułka z masłem i co drugi albo 80% startupów ma
Pensona Family Office wśród swoich inwestorów? Przecież, że nie. No, znaczy ja myślę, że dwie rzeczy. Z jednej strony jakby należy mierzyć wysoko i myślę, że my od początku też chcieliśmy pozyskać, to może banalnie brzmi, ale my od początku chcieliśmy pozyskać topowych inwestorów po to, aby oni swoją wiedzą, doświadczeniem, ale też networkiem mogli nam pomagać. Myślę, że to, że jakby nie mieliśmy obaw i jakby celowaliśmy od początku w takie fundusze, to jest rzecz numer jeden. Druga rzecz na pewno network naszych jakby inwestorów, którzy tą rundę lidowali, bardzo ważne i oni też na pewno w pewnym momencie w tym procesie fundraisingu stają się częścią tego procesu, są już po Twojej stronie i też pomagają poniekąd pozyskać tych pozostałych inwestorów, co jest dużo prostsze. Zawsze się mówi, że po pozyskaniu pierwszego term sheetu to tak naprawdę role się trochę odwracają i wtedy to fundusze pytają, czy mogą dołączyć do rundy i trochę tak to wygląda. Myślę, że w każdym procesie jakby fundraisingu pozyskanie pierwszego term sheetu to jest taki moment zwrotny. Jest już dużo łatwiej na pewno i trochę te role się odwracają. Dobra, to co musiało się wydarzyć, że ten pierwszy term sheet się podpisał był? Powiedziałeś, że Wojtka, którego poznaliście chwilę wcześniej i który pierwszy zainwestował, też musieliście czymś przekonać, nie tylko tym, że macie super pomysł, ale że coś policzyliście. Tam, z tego co pamiętam, nawet był jakiś Excel, tak. W którym jednak był jakiś plan, nie? Jak to wyglądało wtedy, jak to wyglądało przy tej rundzie z Giantem i co teraz się dzieje też, to znaczy co musicie pokazać inwestorom, żeby te rozmowy rzeczywiście nabrały realnych kształtów? Myślę, że na różnych etapach te oczekiwania i to, co spółka musi zrobić, jest zupełnie inne. To znaczy w momencie, gdy jakby w 2016 roku rozmawialiśmy z Wojtkiem, tam był Excel, było porównanie naszego rozwiązania do stacji referencyjnych, do urządzeń tanich, personalnych, które każdy może sobie przyczepić do plecaka i my na podstawie tego wywnioskowaliśmy, że jedno urządzenie na kilometr kwadratowy, wielkość rynku w Polsce jest taka, jest to rynek za mały, my chcemy budować spółkę globalną. Jakby kilka prostych założeń, ale popartych liczbami i analizą, co myślę, że sprawiło, że tak, pozyskaliśmy pierwsze finansowanie. Później natomiast przy tej rundzie z Giant Ventures wyzwaniem natomiast było to, aby pokazać, jak my chcemy, jak my będziemy to nasze rozwiązanie skalować na inne rynki. I myślę, że tutaj my nie mieliśmy tej wiedzy, my trochę błądziliśmy, my też oczekiwaliśmy od inwestora, że on pomoże z tym. Natomiast myślę, że taka gotowość, aby to rozwiązanie sprzedawać nie tylko w Polsce, ale też na innych rynkach. Teraz natomiast myślę, że my docieramy poniekąd ten product market fit. To nie było proste przez ostatni rok, natomiast próbowaliśmy różnych podejść. Mam wrażenie, że mamy tak naprawdę jasny plan teraz, jak chcemy to sprzedawać, na jakich rynkach, do jakich klientów i to pozwala na pewno pozyskiwać kolejne finansowanie. Myślę, że przy kolejnych rundach już raczej wrócimy do tego Excela i pewnych metryk finansowych, które są istotne na późniejszych etapach. Natomiast to też ja śmieję się do Michała i Olka, współzałożycieli, że my tak naprawdę do tej pory nie przygotowywaliśmy projekcji finansowych na kolejne lata i nie wysyłaliśmy tego do inwestorów, bo myślę, że fundusze na tym etapie, na etapie seedowym czy pre-A, ważniejsze jest to, jak wygląda funding team, jak założyciele pracują, jaka jest dynamika zespołu, jaki jest produkt, aniżeli to, jaki my będziemy mieli przychód w 2025 roku z klienta X. Bo tego nie wie nikt i trochę mija się z celem, jakby z mojej perspektywy, budowanie projekcji na 5 lat do przodu, kiedy my jesteśmy na początku tak naprawdę szybkiego wzrostu i ta eksponenta, ona może się zachować na różne sposoby, tak? Powiedziałeś mi coś takiego wczoraj też, że właściwie to sprintem była ta ostatnia runda, znaczy rozmowy z inwestorami w porównaniu z jednak maratonem poprzednio. I jak to teraz wyglądało? Wiem, że nie możesz powiedzieć w szczegółach, ale tak. Znaczy poprzednia jest, skąd oni są, chociaż... Znaczy poprzednia runda to był maraton. To zajęło nam trochę czasu, były momenty ciężkie
tej sali siedzieliśmy z wspólnikami i zastanawialiśmy się, co my mamy dalej robić, może robimy coś źle, może jakby finansowania szukamy w zły sposób, ponieważ problem był jakby bardzo prosty. To znaczy my chcieliśmy wydawać pieniądze na ekspansję, z drugiej strony nie mieliśmy potwierdzonego modelu i większość funduszy mówiła, nie macie potwierdzonego modelu poza Polską, więc nie chcę zainwestować, no ale z drugiej strony my tej inwestycji potrzebowaliśmy, żeby to pokazać. No i to jest zamknięte koło. Dokładnie tak. Teraz no był to sprint. Tak naprawdę ja liczyłem, że chyba od pierwszej rozmowy do term sheetu to było 10 dni roboczych, więc wydaje mi się, że dość sprawnie. I to jest na pewno fajne doświadczenie i tych inwestorów kolejnych, no topowych, o których będziemy za chwilę informować, będzie kilku w ramach tej rundy. No, ja jestem podekscytowany, ale to nawet nie chodzi o samą jakby rundę, tylko to, z jakimi partnerami my idziemy dalej, bo jakby tutaj też łatwo wpaść w pułapkę, że pozyskanie finansowania jest sukcesem. Nie jest. To jest tylko jakby część jakby biznesu, część jego rozwoju po to, aby rozwijać się szybciej i żeby dobrać sobie takich partnerów, z którymi będziemy chcieli dalej iść. Ktoś kiedyś też powiedział, że fundraising to jest wybór własnego szefa trochę. I myślę, że można znaleźć pewne analogie. Nie powiedziałbym, że to jest szef, natomiast na pewno jest to osoba, która będzie wymagała czegoś, z którą należy poczuć tą chemię i która będzie też poniekąd pomagała w rozwoju tej spółki. Na koniec dnia no ja jestem osobą, która jest odpowiedzialna za wyniki spółki, natomiast to fundusz też patrzy i oczekuje pewnych wyników. Tak? I myślę, że to jest ważne, żeby patrzeć na perspektywę fundraisingu jako doboru partnera w tej dalszej drodze, który pomoże poprzez swoje kontakty, poprzez swoje doświadczenie budowy X spółek w przeszłości z dużym sukcesem. I dla mnie na przykład to jest też okazja do tego, żeby się po prostu uczyć od osób, które budowały takie biznesy w przeszłości. 2 minuty do regulaminowego czasu. Wiedziałem, że tak będzie. Wczoraj gadając chwilę o tym, o czym będziemy rozmawiać, bardzo szybko przekroczyliśmy czas. Tak. No to dajmy sobie na te ostatnie 3-4 minutki przestrzeń do tego, żeby powiedzieć, no co z tą rundą zrobicie? Dlaczego ją zbieracie? Jaki macie ten plan razem właśnie z grupą inwestorów na najbliższe miesiące dla Early? Tak. Czy dla nas jakby celem długofalowym jest zbudowanie globalnej platformy na temat jakości powietrza. Chcemy być takim AccuWeather albo Dark Sky dla jakości powietrza. Tudzież Safecastem. Albo z Safecastem. Wstęp Fukushima, którego pewnie nie było słychać, bo właśnie mikrofon nie działał, to wspomniałeś o tym, że powstał właśnie Safecast, który trochę wyręczył publiczne źródła informacji, które były dość niedokładne albo niewiarygodne dla części ludzi i powstała potężna sieć pomiaru skażenia radioaktywnego. Tak, dokładnie. Więc my jakby długofalowo myślimy o tym, aby zbudować globalną platformę do informowania ludzi na temat jakości powietrza. Myśląc jakby w perspektywie takiej krótszej, to jest zdecydowanie ekspansja w kilku kierunkach: Rumunia, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, a także kraje skandynawskie. Jakby zbudowaliśmy tam segmentację klientów w różnych obszarach i największym wyzwaniem przed nami jest teraz budowa zespołu w tych krajach, a później egzekucja tego planu. To mało powiedziałeś o tej przyszłości, a chciałem właśnie z tego... Znaczy, mógłbym pewnie mówić godzinami, tak, bo to nie jest tylko sprzedaż. Spróbujmy w tą stronę, żeby trochę ten edukacyjny element jednak tutaj się pojawił. Co musiałeś pokazać, do czego musiałeś przekonać inwestorów w tej kolejnej rundzie, żeby zdecydowali się wejść, żeby ci zaufali? Czyli jakby co jest kluczowe dla takiego inwestora już na tym twoim etapie niezupełnie początkowym, bo jednak masz trakcję i to konkretną. Pochwalisz się, jak wyglądał luty w tym roku? No luty był najlepszym miesiącem jakby w historii RD pod kątem przychodów. No, miejmy nadzieję, że będziemy tak dalej się rozwijać. No 200 tysięcy dolarów przychodu w samym lutym. No więc nie jesteście na totalnym początku absolutnie. Jesteście już zasadniczo rentowną firmą, która pewnie gdyby nie chciała się rozwijać, to mogłaby już teraz się utrzymywać sama, ale chcecie się rozwijać. Tak. No i
jakieś argumenty, czy jakaś wizja tego, co zrobicie z pieniędzmi inwestorów, trafiły do nich? Absolutnie, absolutnie. Znaczy, myślę, że tutaj trzeba patrzeć dwutorowo. Z jednej strony jest to rozwój produktu dalej, który jest naszym celem, budowa jakby nowego urządzenia, kolejnej wersji tak naprawdę, która będzie odpowiadała na potrzeby klientów, a z drugiej strony sprzedaż i rozwój tego zespołu, który my nazywamy growth. Chcemy po prostu na tych rynkach zrekrutować osoby, topowe talenty, które będą rozwijać early. Ile tych osób będzie, co? No, dobre pytanie. W tym momencie spółka blisko 40 osób, w planach jest rekrutacja kolejnych 30 kilku, głównie na właśnie tych rynkach. I to jest największe wyzwanie. I wracając do Twojego pytania też, co sprawiło, że inwestorzy chcieli, ja myślę, że głównie wizja tego, jak my chcemy budować teraz ten zespół i jakie mamy plany. Bardzo ważna jakby pod kątem tego, jakby komu my to będziemy sprzedawać, jak będziemy sprzedawać. I myślę, że to jest coś, nad czym my pracowaliśmy przez ostatnie 12 miesięcy, czego nie było wcześniej, czego ja się nauczyłem, czego wszyscy się tutaj w Early nauczyli. Super. No a z nami przez ten czas dzielisz biuro, czy dzielicie w Early biuro już kolejne i nie wiem, jesteście zadowoleni, jesteście usatysfakcjonowani z Tak, ja myślę, że to jest trzecie chyba biuro, to znaczy 2 poprzednie były w tej samej jakby lokalizacji, natomiast biuro jakby fizycznie to jest już trzecie, które wspólnie dzielimy. No nie decydowalibyśmy się, gdyby to nie było dla nas jakby korzystne i ta współpraca nie byłaby jakby dobra i myślę, że ta atmosfera też którą tu budujemy jest też czymś jakby niezwykłym. Wiadomo, że przez ostatni rok ciężko było jej doświadczyć, natomiast ja pamiętam, że po miesiącu tak naprawdę pracy zdalnej i pandemii my zapytaliśmy osoby w firmie, kto chce pracować zdalnie, a kto chce wrócić do biura. 90% osób powiedziało, że chce wracać do biura, co nie było do końca możliwe, dalej nie jest. Natomiast dla mnie to było coś niesamowite i myślę, że spora rola tutaj zespołu, jakby nas wszystkich budując jakby te organizacje tutaj, że wszyscy mamy trochę frajdy z tego, co robimy na koniec dnia i czasem spędzając tutaj więcej czasu niż pewnie oczekuje tego, nie wiem, przełożony, to na koniec dnia wszyscy są szczęśliwi, bo robią coś fajnego i rozwijają fajny produkt i fajne organizacje. Jak zawsze to powtarzam, jak coś opowiadam o Early, to właśnie to, jaki klimat, jaka wspólnota, jaka atmosfera panuje w waszym zespole, co doświadczam od kilku lat, trochę z boku, ale jednak dzielimy te przestrzenie i to widać. Poza tym, że macie głowę na karku i wiecie, co robicie biznesowo, no to jednak macie też niesamowitą zdolność do budowania tego zespołu i trzymania takiego świetnego właśnie flow, świetnej jakiejś energii, która zresztą jest zaraźliwa, bo też jakby no trudno nie trafić na jakąś waszą celebrację w kuchni, jakiegoś sukcesu, czy jakichś urodzin, czy jakiejś innej okazji. Bardzo o to dbacie, żeby cały czas ci ludzie się czuli tutaj właśnie. To jest myślę w naszym DNA i jest bardzo ważnym elementem budowania kultury. Myślę, że ogromne wyzwanie, jak to zreplikować, rekrutując osoby zdalnie w takiej Rumunii. Natomiast jutro startujemy z lekcjami jogi online, więc da się wszystko. Mieliśmy też integrację, kilka z nich zresztą w całości online. Ja tak naprawdę jeździłem po Krakowie i rozwoziłem piwo do pracowników po to, aby później usiąść wspólnie i pograć w jakieś gry online. No, myślę, że da się to zrobić i myślę, że to, że będziemy mieli zespół rozproszony poniekąd, bo nie będzie tylko tutaj w Krakowie, nie powinno być wyzwaniem, aby utrzymać dalej tą kulturę organizacji. Fajnie. Tego ci życzę, Wiktor. Dzięki wielkie. Myślę, że spokojnie sobie poradzicie. Państwu dziękuję na dzisiaj. To było spotkanie Fireside Chat Inspiration Booster VC. Moim gościem był Wiktor Warchołowski, CEO Early. Ja nazywam się Oskar Grzegorczyk, jestem partnerem w BBVC. Dziękujemy raz jeszcze. Widzimy się niebawem z kolejnym gościem. Dzięki wielkie. Pozdrawiamy. Dzięki Oskar. Dzięki. Cześć.